Cześć, przyznam wam się do mojego dziwactwa. Zwykle, kiedy przechodzę obok śmietnika, zerkam, czy nie ma tam czegoś fajnego, zielonego. No i jest. Zresztą nie tylko roślina, ale ktoś wyrzucił fajne takie balkonowe donice. Jest to fajna Monstera Minima. Co prawda jest ona podpisana jako Dracena marginata, no ale widać wyraźnie, że jest to monsterka. Zabiorę do domu i zobaczymy, co jej dolega. Roślinka ma pewne niedoskonałości, ale generalnie jest w całkiem fajnym stanie. O tych niedoskonałościach opowiem za chwilkę, a teraz spróbuję ją lekko nawodnić przed przystąpieniem do działań pielęgnujących. Spryskam liście i odstawię na jakąś chwilę, a potem zabiorę się za działania naprawcze. Na pierwszy rzut oka widać, że roślinka zmagała się z jakimś szkodnikiem. Zobaczcie, widać wyraźnie takie drobne wygryzienia. Prawdopodobnie są one działaniem wciornastka. Są również tutaj takie plamki, które również mogą być oznaką występowania wciornastków albo przędziorków. Na drugiej stronie podobnie. Zobaczcie, nawet tutaj coś próbuję wydrapać, ale to na szczęście nie był popularny wciorek, który jest zmorą takich właśnie monster. Zobaczmy tego liścia. Tutaj został on obcięty, prawdopodobnie gnił, być może z przelania. Na tym listku widać wyraźnie zmiany. Spróbuję przybliżyć, abyście to widzieli dokładniej. Widać tutaj właśnie pewnego rodzaju skupiska działań i przędziorka, i wciornastka. Tak wygląda liść, który jest od spodu zaatakowany, czy też był zaatakowany szkodnikiem, ponieważ jak patrzę, no nie widać tutaj takich charakterystycznych czarnych wciorków. Chociaż jest tutaj jeden, zobaczcie, w tym miejscu taka czarna, malutka, mikroskopijna plamka, no jest to prawdopodobnie wciorek. Można go zdrapać, najlepiej paznokciem. No ale generalnie nie ma ich tutaj zbyt wiele, być może ktoś próbował walczyć właśnie spryskując roślinę, czy też w jakiś inny sposób. A spójrzmy, jakie monsterka ma podłoże. Już na pierwszy rzut oka widać, że profesjonalne. Zobaczcie, są tutaj takie mikroskopijne kulki keramzytu, co jest ciekawostką, ponieważ zwykle keramzyt kojarzy nam się z takimi grubszymi grudkami. Spróbuję wyciągnąć monsterkę. Mam nadzieję, że mi się to uda, nie uszkadzając systemu korzeniowego. No ale idzie fajnie. Zobaczcie, podłoże jest profesjonalne, przepuszczalne. Widać tutaj wyraźnie i keramzyt, i perlit, i jeszcze jakiś taki mniejszy keramzyt. Także ktoś tutaj na pewno zadbał o podłoże dla monstery. Widać wyraźnie, że te większe takie ziarna keramzytu były umieszczone na dnie, aby nadmiar wody nie osadzał się w doniczce. No i można powiedzieć, że jest to bardzo profesjonalne podłoże. Zaciekawiły mnie bardzo takie te malutkie kulki. Prawdopodobnie jest to również keramzyt. Dajcie znać w komentarzach, no bo z nimi akurat nie miałem do czynienia. Korzonki rośliny wyglądają całkiem fajnie, są białe. Ziemia jest przepuszczalna, sypka. Widać, że ktoś miał tutaj zacięcie do roślinek, tym bardziej, że ta monstera została specjalnie ukorzeniona. Zobaczcie, występuje tutaj główny pęd, od którego odchodzą korzenie, czyli ktoś po prostu albo w wodzie, albo w specjalnej mieszance rozmnożył taką oto monsterę. Ta druga wygląda w sposób podobny.
Czyli mamy tutaj do czynienia z jakimś profesjonalistą, jeśli chodzi o ukorzenianie roślin. Zachodzi zatem pytanie, dlaczego ta roślina została wyrzucona. Jest to dla mnie niewątpliwie zagadka. Takie monstery zwykle wabią szkodniki, no i być może to była główna przyczyna tego, że ktoś zdecydował się wyrzucić tą roślinę. No ale myślę, że ta roślina naprawdę nie wygląda źle. Zresztą zobaczcie, ona nawet wypuszcza tutaj liścia. Spójrzcie, tutaj wychodzi jakiś mały listek, więc w sprzyjających warunkach powinna rosnąć piękna monstera minima. Zdecydowałem się na pozostawienie tego podłoża. Zmienię roślince jedynie doniczkę na taką ceramiczną. Na dno z powrotem wrzucę ten gruboziarnisty keramzyt. No i myślę, że to będzie świetne rozwiązanie. Można powiedzieć, że to podłoże to taki gotowy, prawdziwy, przysłowiowy bigos do monstery. A najbardziej ciekawią mnie takie mniejsze grudki, prawdopodobnie keramzytu. Dajcie znać, bo chyba pierwszy raz spotykam się z taką oto mniejszą strukturą tego właśnie kruszywa. No to teraz czas na uzupełnienie podłoża oraz umieszczenie w nowej ceramicznej już doniczce tych oto dwóch sadzonek. Co prawda one tutaj teraz nie wejdą. Będę musiał obciąć ten pęd. Tutaj od razu macie odpowiedź na pytanie, jak można w prosty sposób rozmnożyć monsterę minimę. Właśnie odcinając takie oto pędy, umieszczając albo w wodzie, albo w podłożu i po jakimś czasie wykształci się system korzeniowy oraz nowe liście. Spróbuję sobie w tej donicy jakby złączyć te obie sadzonki, aby roślina wyglądała na bardziej gęstą, no a w późniejszym czasie być może będzie konieczność jej ponownego przesadzenia do większej donicy. Teraz jeszcze oczywiście uzupełniam tym profesjonalnym podłożem. No i myślę, że roślinka będzie w takich warunkach jeszcze fajnie się rozwijała, a ja będę obserwował jej wzrost. Na tym etapie dobrze jest również usunąć takie najstarsze liście, które nie są już zbyt atrakcyjne, które jak widzieliście wcześniej są delikatnie zniszczone przez działanie szkodników. No i troszkę ją tutaj jeszcze jakoś tak złączę, dosypię jeszcze podłoża. No i myślę, że tak roślina będzie wyglądała całkiem przyjemnie dla oka. Fajne jest również to, że to podłoże jest stale takie lekko wilgotne, a jak wiemy, monstery nie lubią suchego ani też przelanego podłoża, więc to podłoże sprawdzi się idealnie dla tej monsterki. Spójrzcie, roślinka moim zdaniem już ładnie jest wkomponowana w tą ceramiczną donicę. Jeszcze obetnę tutaj kilka liści, na przykład taki najstarszy, który jeszcze nie ma tutaj tych charakterystycznych dziur. Można jeszcze tutaj odciąć w sposób taki precyzyjny ten uszkodzony fragment liścia, aby jego charakterystyczny pokrój był zachowany. Zobaczcie, myślę, że całkiem fajnie, tak naturalnie to wyszło. No i co? Pozostałe liście wyglądają już całkiem sympatycznie. Roślinka wykształci za chwilkę kolejne. No i z czasem te starsze będę usuwał. No tutaj jeszcze jeden listek można usunąć, ponieważ on również nie ma takich charakterystycznych dziur. No i w sumie jest już wcześniej przez kogoś obcinany. Tutaj
listek delikatnie się zawinął. Ten wygląda dobrze. Myślę, że w takiej postaci roślinka będzie dobrze wyglądała. No chociaż tutaj jeszcze można delikatnie zaokrąglić ten oto czubek liścia. Naprawdę nie bójcie się takich zabiegów, one nie szkodzą tej roślince, a znacząco poprawiają jej wygląd. A takiej monstery minimy jeszcze nie miałem u siebie. Miałem delicjozę, miałem małpkę i teraz będę bogatszy o kolejne doświadczenia z monsterą minimą. Po tych wszystkich doświadczeniach roślinka jest znowu spragniona, więc potraktuję ją zraszaczem. No i myślę, że teraz wystarczy przygotować jej takie jasne, dosyć wilgotne stanowisko i myślę, że będzie miała się całkiem fajnie. Zaraz coś dla niej znajdę, a wy jeszcze zobaczcie, jak udało się ją odratować. Dla Minimy znalazłem taką oto miejscówkę w pobliżu jej siostry troszkę większej, czyli monstery delicjozy. Tak sobie ładnie rośnie. No i myślę, że tutaj będzie miała się całkiem fajnie. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!